Dzień dobry, jest mi niezmiernie miło jeszcze raz wszystkich Państwa powitać po przerwie na naszej konferencji Archiwum Aktywacja. Przed nami jeszcze w dniu dzisiejszym dwa panele. Ten najbliższy, który teraz zaczynamy, Prawda i narracja. Rola archiwów we współczesnej dyskusji o historii. Panel poprowadzi pan dr Mateusz Werner, filozof kultury, eseista, krytyk filmowy, redaktor kwartalnika filozoficznego Kronos, autor książki Wobec nihilizmu, Gombrowicz, Witkacy, a także kierownik sekcji studiów nad totalitaryzmami w Instytucie Pileckiego. Myślę, że przed nami bardzo ciekawa dyskusja. Zapraszam do uczestnictwa i oddaję głos panu doktorowi. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich serdecznie po przerwie. Mam ogromną przyjemność poprowadzić drugi panel zatytułowany Prawda i narracja. Rola archiwów we współczesnej dyskusji o historii. I chciałbym zacząć od przedstawienia naszych znakomitych gości. Witamy panią Danutę Drywę, historyczkę, wieloletniego pracownika Muzeum Stutthof w Sztutowie, kierowniczkę działu dokumentacyjnego, która prowadzi prace badawcze związane przede wszystkim z Holokaustem. W zakres jej badań naukowych wchodzi także los ludności polskiej Pomorza Gdańskiego w czasie II wojny światowej. Pani doktor jest autorką publikacji Zagłada Żydów w obozie koncentracyjnym Stutthof w latach 1939, Säuberungsaktion na Pomorzu Gdańskim w świetle dokumentów obozu Stutthof w latach 1939-1942 oraz licznych artykułów dotyczących historii KL Stutthof prowadzonych w oparciu o zachowaną dokumentację obozową. Kolejnym gościem, którego serdecznie witam, jest pan profesor Jochen Bühler, historyk, wykładowca na Katedrze Historii Europy Wschodniej na Uniwersytecie Friedricha Schillera w Jenie. Profesor Bühler wcześniej pracował w Imre Kertész Kolleg w Wienie oraz w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie. Jest ekspertem w dziedzinie historii Europy Wschodniej w dobie wojen światowych. Jego publikacje to ostatnio Wojna domowa, nowe spojrzenie na odrodzenie Polski, wydanie po polsku w 2018 roku, również wydanie angielskie w Oxford University Press. Kolejnym naszym gościem, którego chciałem powitać, jest pan Roger Murhaus, historyk specjalizujący się w historii Niemiec i Polski w okresie II wojny światowej, autor wielu świetnych książek na ten temat, między innymi The Devil's Alliance z 2014 roku, Berlin at War z 2012 i książki, która otrzymała wiele nagród, First to Fight 2019 rok. Książka ukazała się w Polsce pod tytułem Polska 39. Pan Roger Murhaus jest profesorem wizytującym w Kolegium Europy w Natolinie w Warszawie, a także Fellow of the Royal Historical Society w Londynie. I last but not least chciałem przedstawić mojego kolegę z Instytutu Pileckiego, pana profesora Andrzeja Zawistowskiego, profesora SGH, historyka, który specjalizuje się w historii gospodarczej, społecznej i politycznej XX wieku. Jest pracownikiem Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Instytutu Pileckiego. W latach 2012-2016 był dyrektorem Biura Edukacji Publicznej IPN, a w latach 2017-2020 kierownikiem działu historycznego Muzeum Powstania Warszawskiego. Jest autorem kilkuset publikacji naukowych i popularno-naukowych, w tym monografii i podręczników. Po tym obszernym, obfitym przedstawieniu naszych gości, które jednak wydaje mi się potrzebne, chciałbym przejść do istoty rzeczy, a więc naszej rozmowy w jakimś sensie o aktualności archiwum. Archiwum rozumianego no nie trywialnie jako zbiór pożółkłych dokumentów,
ale jako źródła prawomocności dyskursu historycznego, jako, można powiedzieć, tej ostatecznej legitymizacji pracy naukowej, która jest podstawowym narzędziem w arsenale warsztatu historyka. I pytanie główne dotyczy aktualności czy poręczności tego instrumentarium w dzisiejszej sytuacji humanistyki, która no, obecnie można powiedzieć znajduje się w sytuacji ostatecznego zdekonstruowania pojęcia faktu, pojęcia właśnie źródła, pojęcia prawdy. Żyjemy w epoce postprawdy, żyjemy w epoce narracji, poliperspektywizmu. Nie ma dzisiaj naukowców, może za wyjątkiem matematyków czy fizyków, którzy mówią, że z otwartą przybicą twierdzą, że coś jest faktem albo coś jest prawdą. Teraz pytanie, jak odnajdują się w tej sytuacji historycy, którzy właśnie z archiwum czerpali źródło pewności, która przenosiła się na ich diagnozy historyczne, na ich analizę wydarzeń, no i na ostateczny sens rozumienia dziejów, tak jak one wyglądały i jak chcą do tego przekonać swoich czytelników. Wszystko zaczęło się gdzieś tam od Fryderyka Nietzschego, który pisał, że fakty są głupie i że liczą się właśnie interpretacje tych faktów. A tę podróż zakończyliśmy gdzieś na przystanku razem z Haydenem White'em, który wydaje się dzisiaj taką nowalią metodologiczną. I zwolennicy Haydena White'a twierdzą, że historia jest po prostu rodzajem pisarstwa, prawda, posługującym się takimi samymi środkami jak wyrazu literackiego, takimi samymi środkami perswazji literackiej jak poezja czy powieści. Jaką rolę odgrywa dzisiaj archiwum w warsztacie historyka? Czy jest archiwum odpowiedzią na pytanie, które zadawali pozytywiści historyczni jak Mommsen, wie es eigentlich war, jak to było naprawdę? Czy tylko archiwum stanowi taki rezerwuar argumentów na potwierdzenie z góry założonej tezy, do której przychodzi historyk właśnie z takim apriorycznym nastawieniem, broniąc jakiejś ideologii, jakiegoś spojrzenia, jakiejś określonej perspektywy na dzieje. Mam nadzieję, że nasi goście spróbują rzucić światło na to fundamentalne pytanie, sięgając po swoje własne doświadczenia. Jeśli mogę, chciałbym zacząć od pana profesora Joachima Bellera, gdyby pan zechciał rozpocząć tę pierwszą rundę wypowiedzi. Bardzo proszę. Absolutely. I'll be happy to, and I will be speaking German. In fact, from the Polish perspective, I have the so-called habilitation, but the Polish translators made professor out of me, but I'm not full professor. Our moderator, though, was very right in saying that we live in the times where notions such as fake news or deconstruction are very trendy. But do we find facts in archives is not at all a new question. Whatever we present based on the information that we find in the archives, is that truth? Was
was the actual cause of events something resembling the archives, really? If you look at the Gallic War, as depicted in the diaries, that's one perspective. From the perspective of the Gallic fighters, this war would have looked differently. So we are talking about various possible narratives. A different narrative would be that of the contemporary soldiers who participated in that war, who fought that war. So we have to do, we are dealing with a fundamental misunderstanding and the belief that the archives can provide unequivocal proofs or evidence. I would rather say that archives do not deprive us historians of work. I believe that narrative, historical narrative, can be conceived when a historian appears in an archive with a well-formulated question, but at the same time open-minded, without presumptions as to whether the contents of the archive can either support or deny, object something. So he needs to be an impartial judge or umpire over the contents of the archives. In certain historical works, my impression is that, as moderator said, that a colleague, historian, tries to support a presupposed statement and just went to the archives in order to have it corroborated. Of course, archives are one of the foundations of our work, but you must not take a source from the archives which says that on the 3rd September 1939, a given town was completely destroyed. And you must not do out of it a narrative that Luftwaffe never attacked this town, which is absolutely impossible, a narrative. Of course, as historians, we go to archives, select certain sources, and based on that selection of the sources, we try and put together a narrative. So this is what we do and what we should do in a convincing way, so as the readers can follow us, follow our train of thoughts, leading to the final statement. Now, if we distribute emphasis want to put different emphasis on different things, it's not a question of question, source, and answer. No, it is more about what kind of question we ask, how we ask the question, and what selection of the sources we do. This problem is going to aggravate because the magnitude of sources that are now available brings us to a more wide access to the sources compared to what we had in the 20th century. Bardzo dziękuję za wypowiedź pana profesora Bellera. Ja miałbym tylko takie pytanie, ale to może do dalszej dyskusji, co pan nazywa dobrze postawionym pytaniem, prawda? I mówi pan o tym, że do każdego archiwum trzeba podejść z właściwym zestawem pytań. Pytanie właśnie, czym jest ta właściwość? Jeżeli chce pan od razu skomentować, tak, to bardzo proszę. Bardzo krótko, bo to ja uważam, że praca z źródłami to jest istotne, to jest nasz, also, Entschuldigung, auf Deutsch, das wird sonst peinlich, die Grundvoraussetzung für uns Historiker. Das wissen Sie auch, das ist eine Binsenweisheit, das brauche ich Ihnen nicht zu erzählen. Ich ziele auf eine gute Fragestellung ab, weil wir das hier an der Universität auch properly formed questions are because we at the university try to
teach our students this. We work also on the exam stage. We work with sources for, we have students fresh from school who think that they will have everything given as in a handbook, in a ready format. However, they must learn how to pose the appropriate questions, questions which will set us forward, allow us to move forward. And if we are talking about specific questions, then we must also select the archives in which we will be searching for our answers. And so the expression, the formulation of specific questions is, in my experience as a lecturer, is a fundamental requirement for writing a proper work. And this concerns both university and historical books. Mój komentarz jest taki, że czym innym jest mój komentarz jest taki, że czym innym jest dobrze postawione pytanie w sensie technicznym, czyli racjonalnie i, że tak powiem, adekwatne, a czym innym jest kwestia jakby wyboru pytań, bo są pytania, których nie chcemy zadać, albo których odpowiedzi na te pytania się boimy. Das ist was anderes. Darauf können wir gerne noch mal später zu kommen. No właśnie. Jeśli mi wolno, to chciałbym zwrócić się z tym samym pytaniem do pani doktor Danuty Drywy. Jak to wygląda z pani perspektywy? Jak pani jako badacz archiwów odnajduje się w tej sytuacji, która, można powiedzieć, kwestionuje wartość samego źródła jako narzędzia prawomocności wypowiedzi historycznej? Ja pracuję w archiwum cały czas, więc mam do czynienia z dokumentami. Dla mnie jako historyka dokument to jest podstawowe źródło. I nigdy zaczynając jakiś temat, nigdy nie stawiam jakiejś tezy, że szukam pod to dokumenty, wręcz przeciwnie. Badając dokumenty, dopiero odkrywa się, jak pewne sprawy, czy tutaj obozowe, czy w ogóle w szerszym zakresie różnych sytuacji na Pomorzu, na przykład, bo tu nasza dokumentacja dotyczy przede wszystkim osób pochodzących z Pomorza, więc źródło jest podstawowym takim, czyli dokumenty są dla mnie podstawą w pracy. I dopiero potem ewentualnie szukam gdzieś potwierdzenia, to znaczy czy gdzieś w publikacjach, czy zostały coś już opublikowane na ten temat, jakieś inne opracowania, czy tak oprócz dokumentów mamy relacje więźniów, ale to są też sprawy, no jakby można powiedzieć posiłkowe, że szukamy opisów pewnych wydarzeń, bo dokumenty, zwłaszcza takie obozowe, one są bardzo w treści, czasami bardzo suche, bardzo skąpe. Na przykład jest informacja, że była egzekucja, zginął w wyniku egzekucji. Uzupełniają te sprawy właśnie relacje więźniów. Z kolei też no, miałam taką sytuację, że jakąś informację przeczytałam w relacji więźniów, która wydawała mi się jakby mało prawdziwa w tej sytuacji, jaka była w obozie. Natomiast znalazłam potwierdzenie dokumentacji, więc jest to są źródła, które się nawzajem uzupełniają, ale oczywiście tym takim głównym, jakby no, taką dającą pewność, że dany fakt miał miejsce, czy dana sytuacja, to oczywiście jest dokument. I dopiero zbierając do danego tematu w miarę możliwości całą dokumentację, analiza tej dokumentacji daje mi możliwość potem opracowania tematu danego. I wbrew no, pozorom można powiedzieć, że w dalszym ciągu odkrywa się pewne jeszcze jakby nieznane fakty, czy właśnie potwierdzenia, więc no, ja tutaj jestem na takim tym, że jednak źródło dla mnie to jest podstawa w jakichkolwiek badań historycznych. I ja mówię, ja nie stawiam tezy, ja po prostu badam i dopiero to, co mi wychodzi z badań danych dokumentów, można wtedy na ten temat pisać. I no dla mnie to jest taka frajda badać dokumenty, można powiedzieć.
Jeżeli panią dobrze zrozumiałem, to reprezentuje pani taki jakby biegun pełnej pokory, stosunku pełnej pokory do źródeł i no jest pani obca pokusa instrumentalizacji dokumentów, czy tego, co z dokumentów wynika dla własnej tezy, własnej narracji. Nie, nigdy nie stawiam właśnie żadnej tezy, bo nieraz nawet jak są jakieś tematy, gdzieś tam wiemy, że coś takiego było i dopiero prowadząc badania nad tym tematem, to dopiero się okazuje, aby zupełnie co innego wychodzi z dokumentu, więc najpierw rzeczywiście sięgam do dokumentów, że zbieram i to jest analiza. Nigdy nie stawiam sobie żadnej tezy i nie szukam potwierdzenia tego w dokumentacji, bo to już nie jest historia. A relacje czy wspomnienia więźniów no z reguły są bardzo subiektywne, więc tu też trzeba bardzo uważać na pewne przedstawienia tematów, poddać krytycznej analizie. Dobrze jest, jak właśnie, tak jak mówiłam, że pewne sytuacje się zazębiają, że albo relacja potwierdza dokument, albo z kolei dokument, jeżeli najpierw się zetknęłam z relacją czy wspomnieniem i potem dokument i dopiero wtedy no jest to tak, mogę o tym pisać, bo wiem, że to miało miejsce. Teraz chciałem się zwrócić do profesora Zawistowskiego, który jest w tej szczególnej sytuacji, że jest historykiem specjalizującym się w historii gospodarczej, więc można powiedzieć, jest to bardziej sprawdzalna dziedzina, badająca no, wyniki gospodarcze, sprawy związane z ekonomią, liczby, statystyki, więc podejrzewam, że tutaj możliwości zbliżania się do pewnej ścisłości, do pewnego ideału ścisłości, odwzorowania jest więcej, ale może się mylę. Bardzo dziękuję. Oczywiście za chwilę odniosę się do tej kwestii, ale jeżeli Państwo pozwolicie, jedną refleksję natury ogólnej chciałbym na początek zgłosić, bo my musimy o jednej rzeczy pamiętać, dyskutując nad dzisiejszym tematem, że o historii piszą nie tylko historycy. Co więcej, my, historycy, jesteśmy w tej niedobrej chyba sytuacji, że ci, którzy piszą o historii, są dużo bardziej czytani, oglądani niż my, którzy piszemy zawodowo o historii. Mam tu na myśli pisarzy historycznych chociażby. Jeżeli spojrzymy na polską perspektywę, to dla wielu, wielu pokoleń Polaków XVII wiek został opowiedziany nie przez historyków, a przez niejakiego Henryka Sienkiewicza. Po prostu. I to jest ta historia opowiadana z tej perspektywy. Jeżeli chodzi o wiek XX, XXI, no to przede wszystkim mają przed nami pierwsze miejsce filmowcy. To oni opowiadają szerokiej publiczności o historii. I nie wchodząc jeszcze więcej w te wszystkie podziały, chciałbym zauważyć, że to są ludzie, którzy właśnie szukają często w archiwach, nie w publikacjach historycznych, ale właśnie w archiwach dokumentów pod ściśle określoną tezę. Sam miałem okazję kiedyś recenzować jedno dzieło literackie na potrzebę filmu i ze zdziwieniem zauważyłem, że autor korzystał z archiwów, bo rzeczy, które tam opisał, nie istniały w literaturze, a istniały w archiwach, bo akurat zdarzyło się, że znałem te liczby. Więc tutaj musimy o tym pamiętać, że nie tylko historyk opowiada o historii. Czasami robi to nie historyk i on wtedy szuka tych informacji również w archiwum, ale pod ściśle określoną tezę. Natomiast jeżeli chodzi o historyka, to tutaj chyba między nami nie będzie sporu. Tutaj uważam, że pytanie zadane przez prowadzącego celowo nas trochę chciało sprowokować do wypowiedzi. Przecież trudno sobie wyobrazić historyka, który będąc wierny chociażby przysiędze, którą składamy jako doktorzy, będzie starał się naginać to, co znajdzie w archiwum, do tezy, którą sobie wcześniej postawił. Oczywiście, czy są takie przypadki? Są. Znamy wszyscy hasło, że historię piszą zwycięzcy, prawda? Wszyscy je gdzieś tam słyszeliśmy.
Natomiast mi jest bliskie hasło, które kiedyś w czasie jednej z dyskusji usłyszałem od profesora Antoniego Dudka, że tak naprawdę historię teraz, dzisiaj piszą ci, którzy piszą ją jako pierwsi. Cała reszta musi się do tego odnosić, musi się starać ten element, który się gdzieś tam pojawi w opisie, zdywersyfikować, jakoś inaczej opisać, sfalsyfikować. Różnie to może wyglądać. I rzeczywiście czasami jest tak, że dokument historyczny jest użyty jako narzędzie w walce politycznej, jako narzędzie w polityce historycznej i jest użyty przez historyków, na przykład przez archiwistów. To dla mnie takim najbardziej chyba spektakularnym z ostatnich lat przykładem był portal, który został uruchomiony przez rosyjskie Ministerstwo Obrony w 2019 roku, poświęcony paktowi Ribbentrop-Mołotow. Był to specjalny projekt, gdzie opublikowano pod adresem Pakt 1939, mówiąc w skrócie, raptem kilka dokumentów, które były publikowane, co zostało podkreślone, w rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow. I co się tam na tym portalu znalazło? Znalazły się różne dokumenty, ale nie było tego paktu. A więc cały dokument zaczynał się na przykład właśnie od takich doniesień, które nas interesują pod względem na przykład historii gospodarczej, które mnie zainteresowały, stąd tam trafiłem zresztą. Mianowicie powszechnej radości z tego, że skończyła się pańska Polska, mówiąc w cudzysłowie, i nareszcie jest powszechny dobrobyt, znika bezrobocie, wszyscy się cieszą. Jak gdyby skończył się ten problem, który miała II Rzeczpospolita przez całe 20 lat, czyli powszechnej, może nie powszechnej, ale częstej, braku pracy, złych warunków życia i tak dalej, i tak dalej. Tego nie możemy się oczywiście od tego uwolnić, że taki problem II Rzeczpospolita miała, ale on też nie zniknął we wrześniu 1939 roku, tylko dlatego, że pojawiła się tam Armia Czerwona. No i właśnie te dokumenty zostały tam dobrane w taki sposób, żeby tą tezę udowodnić. Kto to zrobił? To nie zrobili pisarze, tego nie zrobili filmowcy, zrobili to historycy. Anonimowi, tam nikt nie jest podpisany pod tym portalem z imienia i nazwiska, ale to jest właśnie taki element, na który musimy być bardzo uczuleni. To znaczy, że dzisiaj dokument staje się taką gwarancją prawdy. I ktoś, kto rzeczywiście jest spoza cechu, może tak to odebrać. Jest dokument, który jest dokumentem prawdziwym, który pokazuje nam przeszłość. Ale my musimy o jednej rzeczy właśnie brać pod uwagę, czy to historia polityczna, czy gospodarcza, czy jakieś inne obszary Clio, to jest to, że dokument może być prawdziwy, ale może zawierać nieprawdziwe informacje. I myślę, że to gdzieś powinno być jednym z takich elementów, które my, historycy, powinniśmy nieść, jeżeli chodzi o sztukę obchodzenia się z dokumentami, sztukę czytania archiwów. Czyli innymi słowy, przestrzega Pan przed takim swoistym fetyszyzmem dokumentacyjnym. Wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo słuszna uwaga. A teraz chciałem powtórzyć swoje pytanie pod adresem pana Rogera Murhausa. Jakie według Pana w tej chwili znaczenie ma archiwum dla historyka badającego przeszłość? Thank you for that. I come from I suppose, a slightly different position from some of our other panelists, in that I work primarily as a sort of in the commercial sphere, as it were, not producing necessarily academic history, but producing commercial history, i.e. sort of history books for a popular market. So it's a slightly different viewpoint. I mean, that said, my training, my background, and all of my instincts are those of an academic historian. So I still feel the same sort of loyalty, fealty to archival work and to archival sources as very much the sort of gold standard
in any sort of historical writing. But the peculiarity is, I suppose, that it's quite possible to write a very serviceable popular history, a commercial history book, without ever setting foot, literally or metaphorically, in an archive. That said, none of my books conform to that type. I always spend at least some time in an archive, but it's quite possible. You can write a very good work of synthesis, for example, without visiting an archive. But as I said, I still feel my instincts are to sort of remain true to the archives. It is still the gold standard as far as I'm concerned. And I think I would say that all good history, whether it's academic or popular or commercial, needs to have archival material and archival sources in it. I would agree with the caveat that's just been mentioned about avoiding the sort of fetishization of archival sources. I think at the end of the day, a lot of archival material has to be treated by the historian that's reading it as if it's just another piece of first-hand material. That you still have to apply your historian's faculties to it and judge whether it is appropriate for if it tells what you want it to tell, if it does what it purports to do, and if that source that is reporting it, whether it be a cabinet minister or government minutes or whatever it might be, whether that is a sort of true version of accounts. I think you still have to apply your historian's training even with archival material. So you can't just take it necessarily at face value. But I think there's a couple of examples that I've had in my writing where a visit to the archive, again virtually or literally, is essential for sort of clearing up problems of what I tend to call sort of me too history or copycat history, which is where a lot of commercial history and commercial historians and writers of history who perhaps are not historians necessarily, but they tend to piggyback on the work of those from maybe 20 years ago or longer. They repeat the same stories uncritically, even though perhaps the history in the meantime might have changed. The original narrative might have been wrong for a start, but this is the way that myths get perpetuated, and it's not necessarily evidence of bad faith that these myths get perpetuated in history, particularly in popular history. It's, to be blunt, it's more to do with, I think, the laziness of the historian, because very often a visit to the archive to sort of check out the original sources on whatever subject it was can help to clear up whatever confusion has arisen. And those confusions and that mythology can be remarkably durable. They can last for decades. And in many cases, it's very simple to clear the subject up with a visit to the archive. So I would implore my fellow, as I said, commercial historians to make more use of the archives to settle those questions. The problem is, I suppose, one of time, one of ability, one of language ability in many cases. There are many obstacles in the way, but I still see, with all the caveats that I've mentioned, I still see archival work and archival material very much as the gold standard in the writing of history. Bardzo dziękuję za ten głos panu Rogerowi, który jakby wskazał właśnie na osobną gałąź, nie akademicką gałąź uprawiania historii. Nazwał pan to commercial history. To się w jakimś sensie wiąże z tym, co mówił pan Zawistowski o tym, kto dzisiaj ma wpływ na opinię publiczną, na dyskurs publiczny. Czy akademia, czy właśnie wysokonakładowe pisma, czy seriale, czy filmy, czy książki. Ale chciałem zwrócić uwagę, że jest na przykład historyk, którego można porównać, że tak powiem, gatunkowo do pańskiej działalności. Mam na myśli rosyjskiego historyka Wiktora Suworowa, który też reprezentuje właśnie taką historię komercyjną.
który właśnie dzięki swoim odkryciom archiwalnym zmienił w ogóle narrację o 22 czerwca 1941 roku w Rosji. Można powiedzieć, że jego lodołamacz jest no, przełomem w badaniu historii planu Barbarossa i tego, co wydarzyło się w czerwcu 1941 roku. Także można wskazać Suworowa jako wzór pisarza komercyjnego, który jednak na badaniach archiwalnych funduje swój sukces i dlatego sprawia tak wiele problemów różnym propagandystom, którzy próbują im zaprzeczyć. I tutaj, korzystając z okazji, pytanie od razu do pana Murhausa związane z pana osobistym doświadczeniem jako historyka, jako pisarza. Czy mógłby pan się podzielić taką sytuacją, w której właśnie odkrycie archiwalne zadecydowało o wynikach pana badań i o pisanym przez siebie artykule czy książce? Yes, of course. There's a couple of examples. One which I'm sure Professor Böhler will sympathize with is certainly the popular presentation, for example, of the Gleiwitz incident of 1939, which is, I think, almost every time it's reproduced, and it gets reproduced a lot because obviously it's a prominent event. But every time it gets reproduced, particularly in the English-speaking literature, and I'm stressing this as commercial history rather than academic necessarily, but every time it's reproduced, it repeats the same old myths. You know, that these were SS men in Polish uniforms, for example. That, you know, the number of individuals killed is always hugely exaggerated. Of course, we know it's only one. This was a good example, actually, from my last book, from Poland 1939, From First to Fight, where a visit to the original sources in the Bundesarchiv actually manages to clear up this confusion altogether, that the sources there that are available can clear this up quite effectively. And quite why no one has done this before is one of those questions that rather baffles me, because it seems rather straightforward to go and do that, to actually go to the original sources, and it bothers me a little bit that you know, more of my fellows as popular historians don't make use of these archives, because they are there and they are extremely useful within those parameters and those caveats that I've mentioned. So that would be one example. I mean, another example I could give, which was, I think, probably more dramatic. None of this actually sort of changes the end result necessarily, but it certainly gives much better flavor to a book like one of mine. But the book I did in 2010, which is called Berlin at War, I just spent a lot of time in the Berlin archives, then both the Bundesarchiv and the Landesarchiv, the regional archive in Berlin, and I discovered a serial killer in the wartime history of Berlin, who's now relatively well known. His name was Paul Ogortsov, and he was someone who hadn't been written about before. I discovered him in the Landesarchiv. I was looking for accounts as a criminal in the criminal records to look for crimes committed during the blackout in Berlin in sort of 1940-41. And I found some wonderful material, and then I happened across the files that related to this serial killer, and he killed 8 women in Berlin between mid-1940 to mid-1941. And the first thing I did was I went back to my hotel room, and I tried to Google him, and there was nothing. And I thought, this is remarkable. So I went back the next day and got some more files and sort of double checked everything, and you had all of these files relating to Ogortsov's murders and the whole investigation, his final confession, capture, and execution. And this wasn't really part of the historical record. So this had been written about by one German author
who had written a sort of fictionalized account of Ogortsov's crimes, but it hadn't sort of become, as it were, a historical fact. So it hadn't entered the historical record. And there's a difference, as we will all appreciate, between the two. So I was very pleased to be able to bring it into the historical record. And since then, the book, or the subject has been written about. It has, you know, I've been interviewed for television documentaries and things like that about the case of Ogortsov. So it's now become a historical fact, which is something actually I'm very proud of, because that to me is what we are doing as historians. We're trying to extend popular knowledge and popular understanding. And you do that, as I would say, not necessarily by regurgitating the established history, whether it's right or wrong, and presenting it in a slightly improved way. You do that by finding out new material and publicizing that. So that's, I think, two examples where you know, archival research really has played a very important role in what I'm trying to do. Dziękuję bardzo. Pytanie do pana profesora Zawistowskiego. Jak wyglądały pańskie przygody z archiwum? Czy ma pan taką historię osobistą, jakiegoś właśnie odkrycia, które zmieniło pański sposób myślenia czy widzenia pewnych rzeczy? Oczywiście chyba każde nasze badanie zmienia w perspektywie to, co myślimy o danym problemie, przystępując do badań. No po to prowadzimy. Gdyby nie archiwa, nie musielibyśmy weryfikować tych hipotez, które sobie stawiamy na początku. Oczywiście wiele jest takich przypadków, ja mogę pokazać kilka chociażby, ale dla mnie zawsze są ciekawe te przypadki, które nie tylko służą weryfikacji hipotezy, którą ja postawię, ale również właśnie służą szerszemu odbiorowi. Tu przed chwilą słyszeliśmy tego typu przypadki. Podam tylko kilka takich drobnych przypadków, ale które miały właśnie wpływ na to, jak zaczęto spoglądać na pewne rzeczy z naszej najnowszej historii. Ja swego czasu zajmowałem się problemem racjonowania i reglamentacji w handlu wewnętrznym. Przede wszystkim reglamentacji kartkowej tak zwanej. I na początku XXI wieku rynek antykwaryczny w Polsce nagle został zalany nieznanymi polskimi kartkami żywnościowymi. Wydawało się, że coś takiego nie istnieje, bo akurat kartki żywnościowe to coś takiego jak banknoty. Większość ludzi je miała w ręku, większość ludzi je widziała. Jeżeli nie tego typu, to przynajmniej w takim kształcie. I nagle wśród zbieraczy, wśród specjalistów od tego tematu zaczęły się pytania, co to jest. Dlaczego to po pierwsze wypłynęło w tym czasie na rynek, a po drugie skąd to się w ogóle wzięło. I tylko badania archiwalne pozwoliły akurat mi odnaleźć odpowiedź na to pytanie. Po pierwsze, były to rzeczywiście polskie kartki żywnościowe, przygotowane, to może ciekawe, w sierpniu 1961 roku, na kilka dni przed zamknięciem muru berlińskiego. Mianowicie władze w Polsce przestraszyły się, że dojdzie do paniki sklepowej, że może dojść do zaostrzenia sytuacji międzynarodowej i przygotowały się na ewentualne wprowadzenie powszechnej reglamentacji towarów pierwszego zapotrzebowania, chleba, mąki, ziemniaków itd. Jak się okazało, że to zawirowanie związane z murem berlińskim nie jest aż tak niebezpieczne, te kartki stały się czymś, co każde państwo posiada. Dzisiaj też każde państwo to posiada, czyli ściśle ukryty, tajny system reglamentacji na wypadek sytuacji nadzwyczajnej. I te kartki temu posłużyły. I teraz pytanie, dlaczego nikt o nich nie wiedział? To już mam odpowiedź, bo było to tajne. Dlaczego one wypłynęły na wierzch na przełomie XX-XXI wieku? Bo państwo zmieniło system. I te kartki powinny zostać zniszczone. Ktoś tam zabrał sobie 2-3 arkusze, wystawił na sprzedaż, żeby na tym zarobić i tak one się pojawiły. To po drugie. A po trzecie, dlaczego żaden historyk wcześniej nie wpadł na ślad tego? Odpowiedziałem w pierwszym punkcie, to znaczy było to tajne. Te dokumenty nagle zostały odtajnione, włożone do teczki, postawione w archiwum i nagle można było na to pytanie odpowiedzieć. Więc to są tego typu przykłady. Innym przykładem to w książce, którą przygotowałem kilka lat temu, dotyczącej budowy warszawskiego metra,
w latach 50., to była wbrew pozorom nie inwestycja cywilna, inwestycja militarna. To znaczy w Warszawie na początku lat 50. postanowiono zbudować instalację militarną pod przykryciem budowy warszawskiego metra. To jest bardzo nieudana inwestycja, ona się załamała po kilku latach i w Warszawie metro zbudowano tak naprawdę dopiero w latach 80. Ale dzięki temu, co udało się znaleźć w archiwach, po pierwsze w archiwum dosyć, przepraszam za słowo, prowincjonalnym, bo mieszczącym się w niewielkim podwarszawskim Milonówku, a po drugie w archiwum, które mieściło się w Moskwie, udało się znaleźć dosyć dokładnie opis tego, co obok tego metra miało się znaleźć, a więc podziemnych instalacji militarnych, które miały na przykład pod warszawskim Placem Teatralnym ukrywać dowództwo obrony powietrznej kraju. O tym wszyscy mówili, domyślali się, stawiali takie hipotezy, że tam coś dodatkowo musiało być. Ale co? Nagle okazało się, że jest w archiwach. I znowu jest to ten sam element, o którym powiedziałem przed chwilą. Dlaczego nikomu wcześniej się tego nie udało znaleźć? Bo te dokumenty zostały odtajnione, uwaga, dopiero w 2014 roku. Więc do tej naszej opowieści o archiwach musimy dodawać zawsze ten element pojawiania się nowych dokumentów. My o tym trochę zapominamy, że to nie jest tak, że każdy dokument wytworzony przez administrację, przez biurokrację, przez kancelarię trafia z automatu do archiwum. One trafiają z odpowiednią karencją, a czasami nigdy nie trafiają. Więc to też jest takie doświadczenie, które gdzieś warto pamiętać. Dziękuję bardzo. I pytanie teraz do pani doktor Drywy. Czy archiwa związane z obozem Stutthof odkryły przed panią jakieś nowe możliwości interpretacyjne dawnych wydarzeń? Tylko proszę włączyć dźwięk, bo jest pani wyłączona. Znaczy w sumie zawsze staram się podejmować nowe tematy, które jeszcze nie były tak dokładnie przebadane i nawet właśnie ostatnio podjęłam taki temat więźniów wychowawczych w obozie Stutthof, gdzie z reguły bardzo pomijano tę grupę więźniów, to znaczy ogólnie, a że było ich bardzo, bardzo dużo, nikt jakoś do tej pory, a mimo wszystko muzeum istnieje już od 1962 roku i temat leżał, tak mówiąc, odłogiem. Więc dopiero właśnie zaczynając badać dokumenty więźniów, którzy byli osadzani w tej kategorii, okazuje się, że takie popularne jakby przyczyny, które są podawane, że więźniowie byli osadzani za ucieczkę z miejsca pracy czy za odmowę pracy, okazuje się, że kryją się pod tym zupełnie inne przyczyny, już dogłębiej badając dokumenty. I też okres osadzania więźniów zupełnie inny był niż też to się podaje tak popularnie w publikacjach. Więc wydawałoby się, że banalny temat, jakby tak można powiedzieć, bo każdy zajmuje się więźniami politycznymi czy inną grupą, że to jest taki bardziej nośny. A tutaj właśnie podejmując nowe tematy i ciągle badając te same dokumenty, można naprawdę ciągle natrafić jakieś nowe informacje, na nowe dane, więc jest zresztą w tych dokumentach znajduje się jakby taka kopalnia wiedzy o okupacji na terenie Pomorza. I naprawdę czasami można pod różnym kątem szukać dokumentów, znaczy pod różnymi tematami. Zawsze coś się znajdzie, zawsze mamy odniesienie do tej sytuacji, jaka panowała na terenie w tym czasie w latach 39-45 na Pomorzu i właśnie za jakie przyczyny więźniowie trafiali do obozu. Więc są to zawsze jeszcze znajdzie się jakiś temat do opracowania, temat, który zmienia jakby już, badanie źródeł właśnie zmienia podejście czy wiedzę naszą na dany temat. Dziękuję bardzo. I to samo pytanie do pana profesora Bellera. Co w pańskich badaniach okazało się
przełomem takim właśnie myślowym za sprawą odkryć archiwalnych. I wrote a PhD concerning the invasion of Poland in 1939 by the German army. This has been mentioned by Roger. This is a very important topic, the year 1939, and as a young PhD student, I engaged myself seriously with the role of the German armed forces in September of 1939. And then in historiography, it was written clearly that in Polish historiography, that on the basis of witness accounts of witnesses who survived, that the German Wehrmacht committed crimes in Poland, whereas in the West, in English literature and German literature, yes, there were crimes committed in September 1939, but the Wehrmacht had nothing to do with them. These were committed by the Einsatz group and by the security police, by the Waffen-SS, but not really by the Wehrmacht, which did nothing bad in Poland in 1939. I selected this topic because as has been mentioned by our esteemed colleague, Dr. Driva, the difference between the formulation of a question and a thesis. I did not go to that archive with a thesis that the Wehrmacht was a criminal organization or that the Wehrmacht committed no crimes. I had a question. What was the role of the Wehrmacht in September of 1939? And that is the question I posed to the documents which I analyzed. And this comparison of all what we call oral history and written documents, documents in archives. Now, Polish historiography based on the accounts of witnesses, and witnesses clearly testified that in September 1939, German soldiers, not only policemen, in September 1939, murdered Poles, Jews, but in Germany, this narrative was not present for the West, based more on documents, on written documents only. And now we have a question, why? Why did no one go to the German military archive in Freiburg to see, for example, the Wehrmacht files? I did it with this, which had not been done by anyone. And a friend of mine from the USA, and we both came to the conclusion that, yes, the Wehrmacht actively participated in this criminal war on the one hand. Then we have the accounts of witnesses, of eyewitnesses, and documents which we view as the proper sources. However, as historians, we should compile, join this together into a single whole. So there is nothing like better or worse documents just because they are oral or not. Mr. Zawistowski mentioned that written documents can also contain untruths, and perhaps I will be allowed to show through my share screen option. I hope the document is visible to you. Yes, we have a document concerning the behavior of the German Luftwaffe in 1939. Of course, Polish eyewitnesses that the Luftwaffe bombed civil targets, but the question was, did the Luftwaffe kill civilians on purpose? And now in Germany, long after the Second World War, it was maintained that all this was a coincidence, that this was an unfortunate coincidence. But here we have a document from 24th September 1939 from the archive, the military archives in Freiburg. These are documents from a unit which took part in the attack on Wielun, and we here have point 4. I hope that the interpreters conceded. Now, a group of Stukers, the one which attacked the city with 500 kilo bombs. This was mainly Wielun,
Now, the efficiency, the effectiveness of the bombs was very good, for they burst through the roofs of buildings and exploded only inside. What does this mean? Well, it means that the Wehrmacht, that the Luftwaffe on 24th of September 39 acknowledged the functioning of bombs, recognizing their effectiveness. So civilian targets were deliberately bombed. On the example of the Spanish Civil War, to further test the effectiveness of bombing raids on civilians. These are documents that we need, for of course, we have the account of witnesses who stated that the Luftwaffe attacked an undefended city. The German side said, no, we did not intend to do this. This was an accident. Whereas we need documents like this bardzo interesujące, to compare co pan these two mówi, narratives. Bardzo interesujące, co pan mówi, bardzo ciekawe rzeczywiście. No, nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi. Wydaje mi się, że wartość archiwum jako takiego, jako źródła wiedzy w historii stosunków polsko-niemieckich, historii polsko-niemieckiej udowodniły badania nad archiwami, do których historycy niemieccy nie mieli dostępu, kiedy Polska była państwem komunistycznym. Dopiero po 1989 roku historycy mogli na przykład przebadać archiwa właśnie wojskowe czy milicyjne pod kątem no, na przykład wysiedleń ludności cywilnej z terenów zachodnich. Rozumiem, że to powoduje od razu pana reakcję. Bardzo proszę. Die Vermutung ist natürlich naheliegend, aber es ist nicht korrekt, denn polnische Staatsanwälte und Historiker haben schon in den 50er, 60er Jahren ihre Ergebnisse aus den Augenzeugenberichten, die der polnischen Hauptkommission, der Główna Komisja, vorlagen, auch auf Englisch veröffentlicht. Das heißt, es ist eher so, würde ich sagen, und das finde ich auch für unsere Diskussion am Rande auch interessant, dass man im Westen einfach eher dem Narrativ aus den deutschen Akten geglaubt hat. Wenn in deutschen Akten Verbrechen belegt waren, dann okay, dann haben sie stattgefunden. Aber wenn es nur, in Anführungsstrichen, Augenzeugenberichte waren, das hat vor Gericht wenig interessiert. Wie Sie wissen, war die Strafverfolgung der NS-Verbrechen in Polen, das war in der Bundesrepublik Deutschland, wurde da sehr wenig getan. Aber auch in der Historiographie hat es bis in die 1990er Jahre gedauert, bis sich Historiker überhaupt mit diesen Fragen ernsthaft beschäftigt haben. Und sie hätten es früher machen können. Bardzo panu dziękuję i od razu chciałem się do pana zwrócić z kolejnym pytaniem, panie profesorze Bühler. Żyjemy dzisiaj w czasach rewolucji technologicznej i obserwujemy digitalizację zasobów archiwalnych na ogromną skalę. No, między innymi właśnie Instytut Pileckiego digitalizuje zasoby Bundesarchiv i dzięki temu będą one dużo bardziej dostępne dla polskich historyków, którzy nie będą musieli fizycznie jechać do Koblencji, do Fryburga czy nawet do Berlina, żeby zapoznać się z tymi materiałami. Jestem ciekaw pańskiego zdania, jaką rolę odgrywa właśnie digitalizacja zasobów archiwalnych w badaniach historycznych. Czy to jest przełom, czy to jest tylko pewne udogodnienie? Jak pan to ocenia? Yes, I would say that this is indeed a breakthrough as a new level as regards historical research, historical study, even from my own perspective, from my own experience. A situation which we have today. We cannot travel to archives, but digital archives may easily be used. However,
I would go one step further. It's not a question of the pandemic only, but it's also a question of democratization of knowledge. As regards digital archives, then really we have access, everyone around the world has practically access, irrespective of whether that person lives in Bangladesh or Washington. If that person has access to the internet, he may use these archives. And in my latest work, I touched upon Polish issues of 1989, the regaining of independence. I found an excellent article in Polish concerning the Polish armed forces in the years 1919-1920, and concerning instances of crimes committed in the army, problems with discipline in the army. This was a difficult topic, of course, and this article was written by a young scholar from the University of Warsaw. It had excellent material support in terms of resources basing on American archives. And I said to myself, I'm sure that young Polish scholar must have been a scholar in the USA. But I finally determined that the sources which he used in his writing were taken from the Józef Piłsudski Institute. And this has already been mentioned by Roger Morehouse, that really, right now, I can check the work of other persons because I can use a few mouse clicks to reach the same sources that they use. I do not have to travel far. And this is democratization of knowledge. People do not have to travel to New York. They can be based in Warsaw, whereas I myself can determine, verify a thesis. And this is important, that this is organized by institutions as regards the reliability of these scans. Their reliability must be guaranteed by institutions. The Piłsudski Institute or the Pilecki Institute or the Bundesarchiv, they are the guarantors of the reliability of these materials, the institution which makes them available. I would also like to touch upon two more issues. One concerns that suddenly it turns out that we have considerably more information at our disposal, a few clicks, and we have to select make a selection from a much set of data. This is very advantageous, for example, as regards financial terms, this democratization of knowledge. The document which I showed as a PhD student, the Bundesarchiv, I ordered a copy and I waited 3 months for that copy, and it cost me 2 zlotys per page. I had to be very careful when selecting the number of pages. Right now, I can take photographs or order a larger digitized collection of materials. The other issue which arises concomitantly is how do we select the proper documents from this mass? Now, my final comment, the sole danger, I think, as far as this issue is concerned, is that if we become to use, that we do not move from behind our own desk, then we will focus mainly on digitized sources, which will narrow down our selection of sources. But this is a problem that we are faced with on this stage, because we should also make use of written sources in order to verify the digitized sources, because those who digitize affect pre-selection, Yad Vashem, the Pilecki Institute, and others. However, we must remain aware that this will never be everything. We should add additional questions as to whether maybe it would be worthwhile to visit a given archive. Dziękuję bardzo. Ciekaw jestem, co sądzi na ten temat pan Roger Morehouse. Czy z pańskiego punktu widzenia właśnie historyka komercyjnego, jak pan sam się określił, digitalizacja archiwów oznacza również taki fundamentalny przełom, jak to widzi pan profesor Böhler?
Roger, your microphone is off. Sorry, I'm on now. I wouldn't say it was necessarily a sort of step change. I mean, first of all, I would say I agree wholeheartedly with it, with everything actually that Jochen Buller just said. I love that phrase about the democratization of knowledge. I think that's exactly what, you know, the goal that we're trying to strive towards. The caveat as well that Dr. Buller mentioned of you know, sort of falling into this sort of slightly too comfortable situation of just using digital archives and not going to, you know, because of the effort and the travel and the translation costs and all the rest of it, not going to you know, paper archives, physical archives anymore. So there are some caveats to be mentioned there, but that, you know, this is on the whole, this is hugely beneficial. And I would say, you know, from my perspective, as I said, someone working in sort of commercial history, that sounds a dreadful phrase, sort of popular history. But I think that the two aspects here that I think are significant, and one of them is the I think it speeds the process by which, as I mentioned before, facts can become historical facts. And I think that's sort of significant. I mean, ease of access to archives, it means that material can much quicker can get into the sort of realm of historical knowledge, which could perhaps take longer if archival research is that much more difficult as it used to be. And I can remember, I'm a little bit younger, I think, than some people, but I can remember when I started out, there was no internet, and, you know, everything had to be done in person on the spot, and that's just how it was. And compared to now, you know, I'd take now any day. I think now the process we have or the situation we have with digitized archives, I think is excellent. The second point I would make that I think is significant is this idea of being able to essentially fact check and to try to counteract the growth of mythological history, which is something I think, you know, particularly my last book, again, sharing that subject with Dr. Buller. But there's so much mythology, particularly in the Western narrative of the September campaign. And that's partly because of, you know, the victors writing the history, that old line. It's partly because of an over-reliance by academic historians on German material, where they bother at all to look at original material. And I think thirdly, sadly, just a lack of interest and a lack of awareness of a Polish narrative and of Polish positions. So in the absence of all of that knowledge, it's not a conspiracy in the way that, you know, some Poles seem to see everything that goes against them as a worldwide conspiracy. This isn't a conspiracy, it's just the way it's happened. And the Polish side of this story hasn't been able to emerge properly really until after 1989. So the rest of the world has a huge head start. And in this way, you know, the Polish story of 1939 has fallen through the cracks, and tragically so. But this is a good example where we can much quicker redress that imbalance by visiting those archives virtually, getting that material out, whether it's through academic articles or books or whatever it is, getting that material out, correcting those mistaken mythological narratives, and sort of getting away, hopefully, from this sort of copycat history, which I always find, as I said before, I find so frustrating, where, you know, one generation of writers just piggybacks on the work of the last one without actually checking if it's correct or not. And this gives us a relatively easy method of checking whether it was correct. So I think there are some really fundamental wins to be had here. It doesn't necessarily change completely the way we work and the way things need to be, but there's some real fundamental positives to come out of this, I think.
Dziękuję bardzo. Panie profesorze, tutaj się zwracam do profesora Zawistowskiego, a jak z Pana punktu widzenia wygląda kwestia digitalizacji? Czy w Pana badaniach był to również taki przełom, czy raczej jest to po prostu pewne udoskonalenie techniczne, ale żadna fundamentalna zmiana? Proszę włączyć mikrofon. Tym razem na mnie trafiło, że to ja zapomniałem. Może to będzie lekka przesada, to co powiem, ale ja sobie trochę to porównuję do wynalazku Gutenberga. Książki powstawały wcześniej, ale tak jak profesor Boller powiedział, Gutenberg zdemokratyzował przekaz. To jeszcze nie wszyscy umieli czytać, ale to się zaczęło. To się zaczęło. I teraz z tym dostępem cyfrowym jest podobnie. Oczywiście historycy gospodarczy są w pechowej raczej roli, bo te nasze akta są właśnie na końcu do digitalizowania. No bo kto chce te tabele, liczby, cyfry digitalizować, po co to komu potrzebne przecież. W związku z czym my jesteśmy niestety na końcu tej kolejki, która stoi do digitalizacji dokumentu, do digitalizacji akt. Ale ja chciałbym zwrócić uwagę na inną rzecz, bo to, że to jest olbrzymi plus, wszyscy się zgodzimy, tutaj nie będzie nikogo, kto powie, że teraz profani mają dostęp do dokumentów i co to będzie, nagle będziemy mieli konkurencję, bo gdzieś w jakiejś niewielkiej miejscowości ktoś napisze znakomitą książkę. Nikt z nas tak nie powie, bo to nie jest prawda, wszyscy jesteśmy tymi, którzy zyskują na tym procesie. Niesamowicie zyskują, to jest coś, na co jeszcze przecież 10 lat temu nie mogliśmy liczyć. Ale zostawmy to, bo ja chcę powiedzieć o minusach. Bo wszyscy mówimy o plusach, które są ewidentne, ale ja chciałbym powiedzieć o minusach, których można się pozbyć, z których można uniknąć. A ja widzę dwa w takim najmłodszym pokoleniu. Jestem również akademikiem, jestem również nauczycielem akademickim, mam do czynienia ze studentami, z doktorantami i widzę dwa minusy, które niesie za sobą digitalizacja i dostęp online. Dwa podstawowe. Pierwszy to niezrozumienie, że zdigitalizowany dokument nie oznacza, że ten dokument wyszukuje wyszukiwarka Google albo coś innego. Że to jest dokument, który należy przeczytać. Niektórzy szukają hasła i liczą, że w tym dokumencie to hasło zostanie wyszukane. A przecież my wiemy, że nie zostanie wyszukane. To są przecież obrazy, a nie teksty najczęściej. I pokolenie wychowane od początku w kulcie wyszukiwarek internetowych musi przełamywać w sobie właśnie takie mylne przekonanie, że jeżeli wpisze się dowolny wyraz, to zostanie on wyszukiwany we wszystkich tych dokumentach w archiwum cyfrowym, łącznie z jego odmianami. I rzeczywiście trzeba o tym przypominać studentom, trzeba o tym mówić, trzeba im na to zwracać uwagę. I druga rzecz jest, jeżeli chodzi o te minusy, w cudzysłowie oczywiście, to one są jakieś wielkie, ale na które musimy zwracać uwagę, które są związane z tą pierwszą rzeczą, o której powiedziałem, to jest sprawa tagowania przez archiwistów. My musimy być uczuleni na to, że wyszukując hasłowo, a nie tak jak kiedyś, kiedy szukaliśmy zespołu archiwalnego, później szukaliśmy konkretnej jednostki archiwalnej, otwieraliśmy tą teczkę, wyjmowaliśmy dokładnie dokument i go czytaliśmy, czy całą teczkę czytaliśmy, to teraz wyszukujemy konkretnego dokumentu, często pomijając już nawet wyszukiwanie tych wcześniejszych elementów. I polegamy na tagowaniu, które proponują nam archiwiści, którzy wpisują te słowa klucze. I my oczywiście, korzystając z tego na bieżąco, nauczyliśmy się, mam nadzieję, chociaż to przed każdym archiwum trzeba się uczyć od początku, w jaki sposób taki dokument może zostać opisany. Natomiast osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z pisarstwem historycznym, z historią, z badaniem historii, czasami tutaj zderzają się właśnie z takim problemem, że przychodzą i mówi mi student, no tam zajrzałem, gdzie pan powiedział, ale tam nie ma takiego wyrazu. No nie ma takiego wyrazu, bo to jest inaczej opisane. Więc przy tym, jak udostępniamy nasze archiwa poprzez
internet, poprzez wersje cyfrowe. Musimy też w sposób minimalny uczyć, jak z tego korzystać, bo to może wieść na manowce dokładnie w taki sam sposób, w jaki będzie wiodło na manowców to przekonanie, że wszystko jest w internecie. A już panowie powiedzieli, że oczywista jest to nieprawda. Dziękuję bardzo. W jakimś sensie wyprzedził Pan moje kolejne pytanie, które chciałbym skierować do Pani doktor Drywy, bo z jednej strony mamy właśnie tę demokratyzację wiedzy i digitalizację zasobów archiwalnych światowych na ogromną skalę i ułatwiony dostęp do archiwów, ale z drugiej strony pozostają dokumenty, pozostają archiwa wciąż w ukryciu, do których dostępu nie mają nawet najbardziej zaufani historycy. Dwa przykłady, które się nasuwają, no to jest na przykład dokumenty brytyjskie, które mogłyby rzucić światło na śmierć generała Sikorskiego, która do tej pory stanowi takie jedno z ważniejszych wydarzeń II wojny światowej, które Polaków interesują. Te dokumenty brytyjskie są wciąż utajnione i kolejne daty są przesuwane, prawda? Na kolejne 50 lat do tych dokumentów nie mają historycy dostępu, żadni historycy. To samo jest z archiwami na Łubiance, archiwami KGB, NKWD. Jak można zrozumieć to, co działo się podczas terroru stalinowskiego bez dostępu do tych archiwów, a do nich dostęp mają tylko propagandyści, ani żadni historycy. Więc pytanie do pani doktor, co ma zrobić historyk, który chce poznać historię, chce ją opisać, a nie ma dostępu do dokumentów? Proszę włączyć, tak. Tak, no właśnie, do tej pory te wszystkie badania, można powiedzieć, jeżeli nie mamy wszystkich dokumentów, to trudno postawić jakąkolwiek ostateczne no, jakby wynik badań, ostateczne informacje na temat właśnie jak tutaj archiwa brytyjskie odnośnie śmierci Sikorskiego więc w dalszym ciągu jakby są pewne nasze domysły na dany temat mogą być. No, ja w ten sposób to rozumiem, bo tak samo dokumenty sowieckie, tutaj też tak w przypadku części dokumentacji obozu koncentracyjnego Sztutkow, końcówka, już 1945 rok, też została zabrana przez armię sowiecką i znajdują się gdzieś w archiwach prawdopodobnie moskiewskich, więc też do końca jakby ta końcówka już istnienia obozu nie jest tak dokładnie udokumentowana. Więc tak, no niestety nie możemy całkowicie jakby zakończyć tych spraw. Nie możemy ostatecznie zamknąć i powiedzieć, że to rzeczywiście tak było, a nie inaczej. Więc to pozostaje kwestia, no zresztą jak i wiele współczesnych spraw, kwestie jeszcze otwarte, nie możemy powiedzieć ostatecznego. Czyli jeśli Panią dobrze rozumiem, dla Pani tym ostatecznym punktem odniesienia i ostatecznym źródłem pewności pozostaje archiwum. A Pan, Panie Profesorze, tutaj zwracam się do profesora Bellera, jak Pan to widzi? Co ma zrobić historyk, który jest odcięty od archiwum? Gar nichts. Also das heißt, wir können nicht viel machen. A historian cannot do anything, pretty much. This is a political decision. Of course, a historian may try, historian organizations also may try to pressurize politicians, yet these are decisions that, when we deal with archives, are taken by governments because some things are classified. So what we can do is to flag up certain resources as those which we need to conduct further research.
and decision makers need to take a decision. In the USA, the breakthrough happened when the security service files on Holocaust were declassified. A certain period of time, well, and really came to an end. The archives were open and the historian actually stormed into the halls to look for new facts, new questions. What questions we can answer, which were unanswerable before. Now, with dealing with secret services, well, historians have nothing to look for there. We can only try to persuade that it would be good to open those archives. You may use certain tricks to out-trick the secret services. I heard of colleagues who actually sneaked a peek into the Kiev KGB files because part of the files were stored in Kiev. So I believe it's unbelievable that certain files are still classified about the Second World War. For example, in Italy, there is still some collection of those files. This applies also to Axis countries, the Axis state, to France. It's not only about Russia. Also in the UK, there are archives and files that are still classified. It's not anymore pertinent to the Cold War. Now, when it comes to Second World War and the period of colonialism, many countries have a problem dealing with their own history. It's a political problem, and the historians may act by actually flagging the problem up. Chciałem teraz to pytanie przekazać do pana Rogera Mulhausa. No, pan Roger jako historyk nieakademicki być może uznaje taką sytuację za szczęśliwą. Jest to w pewnym sensie ułatwienie dla niego, bo nie jest ograniczony faktami. Może tutaj popuścić sznureczki swojej fantazji. I wouldn't necessarily agree with that suggestion. That there are some historians, I'm sure, that resort to, or I use historians in inverted commas, who would resort to such methods. I wouldn't. I think you can speculate, of course. One can speculate as long as you make it clear that you are speculating. There's no sin in that. But to answer the question about, what can one do? From my perspective, again, in the commercial sphere, all you can do when there's access to a particular archive is one that's holding you up, that is unavailable, I suppose, is to still ask the question, is to still gather up the material that you have from other archives, from other sources, and to still address the question as best you can and create the narrative from what you have, and to state that that there is a gap in the knowledge here, and it relates to a certain source. So in a sense, you are doing the best you can with the material that's available, and you're also very gently putting pressure on that institution, but you're also flagging up to the next generation of readers and the next generation of historians and researchers that there's a gap here, and potentially that could be filled in due course, and we hope that they will be. So I suppose it's to use what is accessible to try and show the problem and show where the black holes are, in the hope that they will be filled in due course. I would just on the subject of Sikorski, which I think it's a very interesting one, and I think this further block of 50 years on the remaining files, I agree, it certainly doesn't look good. It does look as if there is something being hidden. So as we say, the optics on this are not very good. But at the same time, I'm reminded that there were recently, probably 10 years ago or so, there were the last files relating to the Venlo incident of 1940 were released, 1939, sorry.
were released from the National Archives in Kew, and they had been held back for a long time, and then were finally released, and they're sort of pored over by the relevant historians who failed to find the reason why they'd been kept back anyway. So there was nothing particularly juicy or interesting in those files, and it was a bit of a mystery as to why they'd been put under such a long closure. So the rational mind in me would anticipate that we would probably have the same answer with Sikorski files when they are finally released, that the chances are there won't be anything terribly controversial in there. It's possible there might be, but it's also very possible that there won't be. So just because it's been closed doesn't necessarily, in the National Archives case at least, doesn't necessarily mean that there's something frightfully sensitive contained within. So just a sort of caveat for those that are perhaps hoping to wait out the 50 years and see what emerges, because it might be rather boring. Dziękuję bardzo. Osobiście wolałbym, żeby było tak, jak Pan mówi, żeby te materiały okazały się nudne i pozbawione treści, które mogłyby podsycać teorie konspiracyjne. Ogromnie Państwu dziękuję za udział w dzisiejszej rozmowie. Czas niestety jest bezlitosny i dobiegł końca. Nie możemy tej dyskusji przedłużyć, chociaż mamy kilka pytań od publiczności, ale musimy kończyć w tym momencie. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za Państwa głosy, za Państwa udział i dziękuję również publiczności za udział w naszej dyskusji. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.